Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie jeden z najnowszych modeli od polskiej firmy IBG. Już jesteśmy po pierwszej dekadzie grudnia 2023 roku i bohaterem tego filmu będzie włoski czołg Fiat Ansaldo M1340 w późnej wersji produkcyjnej. Ja już się temu modelowi przyglądałem, troszeczkę o nim poczytałem i powiem Wam, że trochę też zgłupiałem. Ale zaraz do tego mojego zgłupienia dojdziemy, ponieważ nie za bardzo mogę znaleźć informacje na ten temat w internecie. Więc osoby, które znają się na włoskich czołgach z okresu II wojny światowej, bardzo by było fajnie, gdybyście wypowiedzieli się na ten temat, a dokładnie chodzi o różnicę pomiędzy modelami. I tak, zaraz otwieramy pudełko z M1340, późnej wersji produkcyjnej. Model oczywiście w skali 1,72, który znajduje się pod numerem katalogowym firmy IBG Models 72125. Co na pudełku? Na pudełku znajdziemy tak, proszę bardzo, tu są 4 wersje oznaczeń tego czołgu. Co do malowania, no to widzicie, że nie ma kompletnie żadnej różnicy. Z drugiej strony mamy właśnie informacje na temat czołgów, które są dostępne i mamy tutaj Carro Armato M1340 z 2 karabinami maszynowymi Bredy 8 mm. Czyli to bez wieży w wersji dowódczej z 2 radiostacjami. No i teraz zaglądamy do samego pudełka, ale ja Wam powiem tutaj jedną rzecz. Właśnie szkoda, że producent nie zamieszcza nam żadnych informacji o danym modelu i tutaj tak wyczytałem sobie, że te modele M1340 bardzo dobrze się sprawowały do momentu przybycia do Afryki Północnej wojsk amerykańskich, kiedy pojawiły się Stewarty, kiedy pojawiły się Granty, czy też Lee, no to w tym momencie te czołgi miały już duże problemy. Ale do momentu lądowania były to czołgi Amerykanów oczywiście w Afryce, ale podczas walk w Afryce te czołgi były mniej więcej porównywalne do czołgów A9, A10, których modele są również produkowane przez firmę IBG Models z serii WAW, czyli World at War. I teraz patrzymy sobie na instrukcję. Na instrukcji znajdziemy informacje. Tu widzimy, że podziękowania są dla pana Leonardo Landi w opracowaniu tego modelu. Widzimy, że znajduje się tu blaszka fototrawiona. Widzimy, że też mamy zestaw kalkomanii. Mamy też tabelę z kolorami, jakich powinniśmy użyć do malowania tej wersji. I mamy tutaj Saharian Khaki, Black, Rust, Gunmetal, Wood. I firmy to jest Vallejo, Hataka, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive, Mission Model i brakuje mi firmy Ammo by Mick Jimenez. Jedna tak samo jak Vallejo, Hataka, Life Color czy też AK Ammo jest bardzo popularną firmą, produkuje wśród modelarzy, jeżeli chodzi o farby akrylowe. I tutaj bardzo proszę o podanie również, prosiłbym o wstawienie w tą tabelę również kolorów firmy Ammo by Mick Jimenez. I co tutaj mamy? Duży format, standardowy format na lakierowanym papierze. Na drugiej stronie mamy ramki i już widzicie, że to są masa ramek, zestaw różnych ramek, ze względu na to, że teraz będziemy mieli na pewno wysyp modeli. Tu już widzicie, że to jest 3. seria produkcyjna tego modelu.
I zapewne będziemy mieli wiele innych modeli, jak i również pojawi się wersja dowódcza się pojawiła. Zapewne będziemy mieli również działo samobieżne na bazie tego czołgu. I tu trzeba uważać na jedną rzecz. Pewnie niektórzy będą bardzo zadowoleni. W ten sposób powstał układ jezdny, czyli mamy układ jezdny, gąsienice są już złożone, tylko wklejamy elementy kół. Czyli tak zwane, powiedzmy, wersję uproszczoną. Proszę bardzo, tutaj macie pokazane właśnie na tych dwóch grafikach, jak składamy układ jezdny. Część będzie zachwycona, druga część będzie marudziła, kręciła nosem, ponieważ będą chcieli mieć dużo lepiej, myśleli, że będą dużo lepiej wykonane gąsienice, w sensie chodzi o ogniwka, tak? Opaski i ogniwka. Tutaj producent puścił oko w kierunku modelarzy początkujących, jak i średnio zaawansowanych, żeby nie mieli problemów z układem jezdnym. Instrukcja, czy jest czytelna? No tak jak patrzę na pierwszy rzut oka, to nie ma najmniejszego tutaj problemu. Wszystko jest, powiedzmy, na rysunkach 3D pokazane, wszystko jest poprawnie widoczne, spokojnie można montować i tutaj widzimy, że mamy tak, możliwość otwarcia włazów wieży, tutaj mamy właśnie, nawet producent nam pokazuje elementy fototrawione i tutaj mam taki mały zgrzyt zęba, wiecie co, bo jeżeli się kieruje model do uproszczone pewne elementy, no to na przykład taki ludzik początkujący to będzie miał problem z blaszkami, znając życie, no i mogą takie blaszki ulec zniszczeniu, chyba że te same elementy znajdziemy na ramce w formie plastikowych, ale nie widzę tutaj takich elementów. Jedna rzecz, co mi się rzuciła też w oczy, możemy tutaj wizjer dowódcy, znaczy nie dowódcy, tylko kierowcy zrobić otwarty. No i tu warto też wspomnieć, że wkrótce do sklepu wylądują również zestawy włoskich czołgistów w skali 1,72 od również polskiej firmy Mirage Hobby. I tutaj naprawdę zestaw prezentuje się bardzo ciekawie. Tam są dodatkowo jeszcze wyposażenie typu kanistry, amunicja, skrzynie, dodatkowe karabiny. I tu widzimy również włożoną, jak w poprzednim, ulotkę reklamową tutaj festiwalu modelarskiego Baba Ryba 2024. Bardzo fajny gest ze strony IBG. Znaczy gest, no posłuchajcie, są między innymi organizatorami tego. Bardzo się też cieszę, że mamy tutaj wszystkie elementy w ramkach strunowych, a nie w woreczkach, które trzeba rozcinać i są do wyrzucenia. To zawsze się przyda, tego nigdy nie za dużo. No a teraz troszeczkę przybliżę kamerę. Kamera jest przybliżona. I zaczniemy, wiecie co? I zaczniemy sobie od układu jezdnego. Tutaj właśnie czytając o tym modelu, miałem zgrzyt, ponieważ praktycznie te same parametry i tak naprawdę powinien tak samo wyglądać model M1441. Różnica jest wersja tak zwana afrykańska, gdzie pojawi się właz po lewej stronie kadłuba, poprawione filtry powietrza i paliwa oraz inny silnik. Tu będzie 145-konny firmy Fiat SPA 15T i tamtego modelu wyprodukowano 1103 sztuki, a jeżeli chodzi o M1340, no to mamy tutaj około 1000 sztuk. No i proszę bardzo, tak prezentuje się układ jezdny. Ogniwa wyglądają w ten sposób. Tu jest bardzo fajnie przez producenta zaznaczone, jak zobaczycie, już wystają koła zębatego właśnie kolce, zęby.
I tak prezentuje się z zewnętrznej strony. Tu troszeczkę powstała mała nadlewka, trzeba będzie ją albo skalpelem, albo skrobakiem zdjąć oraz wyciąć ten B1 oznaczenie. I to jest pierwszy element. Z drugiej strony, od strony kadłuba prezentuje się w ten sposób. Ale to jeżeli chodzi o układ jezdny, to jest nie wszystko, ponieważ otwieram tutaj kolejną sobie torebkę i wyjmuję właśnie elementy. W kolejnym woreczku znajdziemy te rzeczy. Na razie to odstawię. I mamy teraz tak, dwie ramki z pozostałymi elementami podwozia, czyli tu mamy wózki jezdne z innymi kołami, rolki podtrzymujące, koło napinające, i kolejna ramka. Tamta była ramka Q, z tego co zerknąłem, a tu jest ramka O. I tu mamy koła, które wklejamy właśnie do modelu. I tak prezentuje się ta ramka. Tu te zęby trzeba będzie troszeczkę wypiłować. Są delikatne nadlewki. Zresztą zapewne to sami zauważyliście. Na tej ramce też znajduje się pętelka, zapewne do haka oraz osprzęt dodatkowy w postaci kilofa i łopaty, które nakładamy na błotniki. Ramka B, czyli tył czołgu. Jeżeli chodzi o detal, jest naprawdę fajny, ale powiem Wam tak, jak już powstaje, powiedzmy, blaszka fototrawiona, to te elementy chyba powinny być też zrobione z blaszki fototrawionej. To by było naprawdę dużo ciekawiej, bo tutaj mamy taki mały miszmasz moim zdaniem. Tu są uproszczenia w postaci układu jezdnego, to co wspomniałem, a tu mamy blaszkę z elementami, których nie możemy się pozbyć. Tu mamy, o właśnie, tu jest bardzo ciekawa rzecz. Tu mamy tą płytę, która znajduje się na stronie lewej burty. To jest wewnętrzna strona. To jest strona zewnętrzna, czyli możemy klapę w wieży otworzyć. Możemy boczną tą klapę właśnie też taki włas, jak i również włas ewakuacyjny tutaj zrobić. Tutaj mamy z kolei element 4 i element 3, no to są podwójny karabin 8 mm Breda 38. Ten model posiadał aż 3 bredy, dwie w kadłubie i jeden na wieży przeciwlotniczy. Ewentualnie do osłony przed nacierającą piechotą, która się na przykład mogła znaleźć ni z gruszki, ni z pietruszki. Teraz mamy ramkę A. Mamy podwozie. W ten sposób się prezentuje. Detal jest naprawdę ładny, jak przyglądam się. No, Vespid to nie jest, bo mam wrażenie troszeczkę, że to jest taki model. No, mam mieszane uczucia, powiem szczerze. Brzydko wykonany nie jest, tylko właśnie z jednej strony uproszczenia, a z drugiej strony blaszki. Tu są pozostałe elementy. Tu mamy tył. No i tutaj nie będzie czegoś takiego, że wilk syty i owca cała, tylko jest właśnie troszeczkę chyba nie do końca to przemyślane, jak ten model miał wyglądać. Sorry, no takie moje odczucie jest.
To jest, tak się prezentuje z boku kadłub. Od spodu. I elementy. To jest taki model, powiem Wam, klasy właśnie wawowskiej, czyli tej serii WAW. Tutaj, proszę bardzo, jest lufa. Troszeczkę trzeba rozwiercić ten otwór, bo to jest bardzo płyciutki. To jest lufa od armaty 47 mm. Tu mamy włazy. Ten element wklejamy do kadłuba, a następnie wklejamy ten element, czyli w kolejnym wozie dowodzenia będziemy mieli najprawdopodobniej inną tą ramkę, ponieważ to jest ramka dedykowana właśnie do czołgu, krótko mówiąc, czyli czegoś z wieżą. Tu mamy dół wieży, który montujemy tego. I tutaj mamy tak armatę. Tu mamy ten karabin Bredy, który montujemy na wieży. Tu mamy jarzmo. Klapy, włazy do wieży prezentują się tak. Z jednej strony i z drugiej strony. I mają zapięcia. Detal jest naprawdę fajnie zrobiony. Teraz torebka z elementami wieży, czyli takie kolejne ramki do tego i do innych modeli. O rany. Tak prezentuje się wieża. Widzę, że wszystkie śruby są. Chociaż nie jestem pewien, czy to są śruby, czy z kolei to są nity. Nie wiem, jak to Włosi robili. Tu mamy wizjer, który jest zablokowany od wewnątrz. Tak prezentuje się góra. Od wewnętrznej strony. I teraz tak, tu mamy elementy do naklejenia na czołg, na ramce K. Tu mamy przód, czyli pewnie będzie się różniła ramka T, odpadnie, będzie zapewne w dowódczej wersji, ale będzie zapewne inna, bo to jest trzecia wersja, seria produkcyjna, tak? Tu mamy kolejne elementy. Powiem Wam po tym, chwała IBG, że wyruszyło na pustynię. Aha, to już oglądaliśmy, tak? Te elementy już oglądaliśmy, że ruszyło się do północnej Afryki. Ale powiem Wam, jak się naoglądam tej chininy, tych takich modeli typu Vespid, który w tej chwili wyznaczył, powiem Wam, jakość modeli wykonywania, no to tutaj troszeczkę tak uproszczony ten model jest. Za moim zdaniem można było go zrobić naprawdę taki bardzo, bardzo porządny model do wykonania. Na przykład paski gąsienic mogły być, znaczy gąsienice mogły być w paskach elastycznych, a jeżeli chodzi o ogniwa, powiem Wam, no, można było też zrobić ogniwa oddzielnie, układ jezdny, a tak trzeba będzie szukać troszeczkę lepiej wykonanego układu jezdnego, jak ktoś zrobi w żywicy w wydruku 3D. A tu mamy zestaw kalkomanii. Jest oczywiście dywizja Ariet. A tu mamy tą pitu małą blaszkę, ale mamy. Ten filtr zapewne montujemy od spodu czołgu w kadłubie. No i teraz właśnie to, co mówię, że z jednej strony model uproszczony, a tu jest dość delikatna ramka z elementów, znaczy inaczej, elementy fototrawione, które trzeba wyprofilować.
I ktoś tu coś nie do końca pomyślał, bo jeżeli robimy uproszczony model w sensie układu jezdnego wielu elementów, no to te elementy powinny być wykonane też w plastiku. I kurczę, mam mocno mieszane. O, i proszę bardzo. M13, M14. Czyli będziemy mieli teraz M13 40 i będziemy mieli M14 41. On się chyba niewiele będzie różnił. Ciężko mi powiedzieć, możliwe tą klapą silnikową i może ta boczna klapa będzie jakaś inna. Bardzo fajnie, że jest fajny wybór. No właśnie, lukniemy sobie na malowania. Do tego zapomniałem. I tu mamy M1340. To jest, posłuchajcie, 9 Batalion Czołgu, dywizja Triest, Afryka Północna. Pamiętać trzeba, że te czołgi brały również udział w walkach w Grecji, Jugosławii, no w ogóle na Bałkanach też. I wykorzystywane były przez Niemców po kapitulacji Włochów. Tutaj mamy batalion czołgów. O, właśnie tu jest dywizja Ariete. Dywizja Ariete. Tutaj mamy właśnie z tym bykiem, baranem, nie bykiem, tylko baranem, w formie takiego taranu. To jest tak jak głowica na taranie do rozbijania murów. Właśnie w ten sposób miała Ariete. Nie wyszło to, ale powiem wam, do serii ten model na pewno będzie fajnym dodatkiem do serii właśnie brytyjskich czołgów z serii WAW. Będzie można sobie fajne dioramki porobić, ewentualnie po prostu postawić czołgi alianckie i czołgi państw osi. Mamy też, proszę pamiętać, niemiecki czołg w wersji pustynnej, Panzer IV, również z serii WAW. Moi mili, to by było to wszystko. Powiem tak, bardzo się cieszę, że ten model wyszedł. Jest dużo lepszy od starych modeli Italeri, które no już naprawdę, to już archaik jest. Bardzo się cieszę, że wyszedł ten model. Jeżeli chodzi o składanie elementów plastikowych, na pewno dużych elementów plastikowych będzie to pikuś. Małe i to już dla średnio zaawansowanych moim zdaniem modelarzy jest model, którzy będą nie będą szczęśliwi z tego układu jezdnego. Będą kręcić nosem. I tutaj powiem wam, mam bardzo mieszane uczucia. Oczekiwałem, że będzie naprawdę dużo lepiej wykonany ten model pod względem detali, bo tutaj właśnie jest niektóre te detale są takie elementy zbyt uproszczone, na przykład te narzędzia niezbyt bardzo mi się podobają, to powinno być już oddzielnie. I pojawiają się nadlewki i jest trochę piłowania, widzę. Co prawda to nie powinno nikomu przysporzyć problemu, poza początkującymi modelarzami, którzy na pewno polegną na tym elemencie i na tych drobnicy na zasadzie haczyków, haków i tu może być problem. Bardzo dziękuję wam za uwagę, życzę udanego dnia. Modele od firmy IBG, najnowsze modele są oczywiście w ofercie mojego sklepu, a wkrótce będzie kolejny unboxing Carro Commando M1340 z 2 karabinami 8 mm i powiem wam, że tamten czołg jest też bardzo ciekawy model, ten dowódczy z podwójnymi radiami i zobaczymy, co są te radia. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.